Cześć, tu Bork, Retrogralnia, a dzisiaj opowiem Wam o dość rzadkim kartridżu, jaki powstał w naszym kraju dla komputera Commodore 64 i choć w latach 90. nie zdobył może szerokiej popularności, to zdecydowanie jest ukoronowaniem pewnej serii sprzętów. Mowa tutaj oczywiście o ostatnim kartridżu z serii Black Box, o kartridżu Black Box V9. Przy okazji Wam również pokażę, jak można teraz za niewielkie pieniądze stworzyć sobie jego replikę i wrzucić do swojej kolekcji, oczywiście z pomocą płytek kupionych u partnera tego filmu w firmie PCBWay. PCBWay to firma dostawca wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem w gotowy do sprzedaży produkt. Jeśli zarejestrujecie się na stronie PCBWay.com, otrzymacie kupon na $5, który wystarczy Wam na opłacenie produkcji 5 sztuk płytki PCB, a możecie mi uwierzyć, możecie za pomocą tych płytek wykonać masę dodatków do komputerów 8 i 16 bitowych. No na przykład możecie sobie kupić 5 płytek do kartridża Black Box V9, ale o tym później. O samych kartridżach Black Box nie będę mówił chyba za dużo. Praktycznie każdy posiadacz Commodore 64 w latach 90. w Polsce, jeśli posiadał magnetofon, posiadał kartridż z kasetowym turbo i mega często był to właśnie produkt Romualda Drachokupila, czy to w wersji najczęściej trzeciej, kultowej czwartej, czy słynnej z posiadania syntezy polskiej mowy 8, a czasami też w innych wersjach oficjalnych lub pirackich. Program turbo, program do ustawiania głowicy, komendy strzałka L, strzałka HF, pianinko, strzałka YT, można powiedzieć, że zna każdy. Przysłowiowy każdy. Oprócz pewnych dodatków wszystkie wersje w trybie rozszerzonego Basica Blackboxowego działały tych kartridży mniej więcej tak samo. Black Box wersja 9 jest inny. Zaczynając od końca, najważniejszą zmianą jest to, że po raz pierwszy Black Box jest dostosowany do współpracy ze stacją dyskietek. Posiada szereg komend, które to ułatwiają. Wykrzyknik ST, wyświetlanie statusu, wykrzyknik KA, listowanie katalogu, wykrzyknik RD, rozkazy dyskowe, takie jak na przykład formatowanie. No i najważniejsze, kartridż ten posiadał tak ważne dla posiadaczy stacji turbo. Turbo, w którym pan Romuald chwali się 15-krotnym przyspieszeniem transmisji i realnym 11-12-krotnym przyspieszeniem wczytywania programu. Turbo to miało być znacząco szybsze od tych z kartridży Final 1 i 2 i tylko ciut wolniejsze od tego na przykład z Action Replay. Poza tym zaskakuje łatwość pracy ze stacją i ładowania gier, co pokażę później, jak będziemy się już bawić kartridżem. Kartridż też dostosowany jest do pracy z drukarkami, czego ja już nie testowałem i co pewnie nie było aż tak ważne, ale na pewno przydatne w profesjonalnej pracy. Kartridż współpracuje z drukarkami zarówno podłączonymi do portu serial, standardowo komodorowskimi, jak i uniwersalnymi drukarkami, które używają w PC-tach, Amigach, w Atari portu Centronix, zwanego najpopularniej przez PC-towców LPT. A w Commodorku te drukarki są podłączane poprzez specjalną przejściówkę do user portu. Ten Black Box zawiera szereg pomocnych komend i rozszerzeń z tym związanych. Od obsługi polskich znaków, po edycję wielu ekranów i inne bajery, ale tego Wam nie pokażę, bo bym musiał drukarkę od Frawiego wydobyć z muzeum. To może jest temat na inny odcinek. Kartridż posiada też rozszerzenia Basica, umożliwiające zabawę ze specjalnym rodzajem grafiki zwanej minigrafiką, złożonej ze sprite'ów i przydatnej do tworzenia małych obrazków, czy to do wydruku, czy tworzenia menu, wyboru oraz też inne komendy znane czasami też z poprzednich wersji kartridży. Co jednak ciekawe, sporo zmieniło się tutaj, jeśli idzie o współpracę z magnetofonem. W szczególności zniknął stary program do ustawiania głowicy, a pojawił się zupełnie nowy, autorski. Oczywiście pokażę Wam zaraz jego działanie. Podobno też sam system turbo działa lepiej niż zwykle, choć to pewnie jest trudno sprawdzić. Pojawił się też całkiem rozbudowany instrument muzyczny, co też oczywiście pokażę. Dużą zmianą jest tutaj również zmiana w konstrukcji samego kartridża. Zawiera on 32-kilobajtową kość pamięci ROM z samym programem oraz nowość w Blackboxie układ GAL16V8B, programowalny układ z logiką kartridża.
Jasna rzecz, że obsługiwał on m.in. przełączanie banków pamięci, bo Commodorek bezpośrednio nie może z taką dużą kością RAMu współpracować, ale też stanowił zabezpieczenie antypirackie. Tutaj może zacytuję samego twórcę z wywiadu z numeru 6 ZIN-u Commodore and Amiga Fan z maja 2010 roku. Zabezpieczenie kartridża polegało na tym, że po każdym restarcie systemu specjalny program sprawdzał, czy GAL jest podłączony i odpowiednio zaprogramowany. Jeśli test wypadł negatywnie, to komputer się zawieszał. Program ten był szyfrowany, po rozszyfrowaniu do pamięci RAM był on wykonywany i kasowany, a ja zdrowo namieszałem w systemie, aby nie można było się łatwo zorientować, w którym momencie się uruchamiał i jak go ominąć. Ale nawet gdyby to się komuś udało, to kartridż bez właściwie zaprogramowanego układu GAL i tak nie chciał działać. Tego zabezpieczenia wówczas, zdaje się, nikt nie złamał, choć dziś nie stanowiłoby to problemu i dlatego kartridż ten nie rozpowszechnił się na całą Polskę jak te pozostałe. Koniec cytatu. I rzeczywiście, w przeciwieństwie do poprzednich kartridży Black Box, tak namiętnie piraconych i zdobywających popularność, ten jej nie zyskał. Stało się to też dlatego, że wyszedł bardzo późno, w roku 1994, kiedy to zainteresowanie Commodorkiem też już naturalnie spadało. Inna sprawa, że fakt, że stacja dyskietek nie była u nas za bardzo popularnym dodatkiem do tego komputera, a ci, którzy ją mieli, już dawno mieli też u siebie kartridże typu Action Replay czy Final, czy dowolne inne wspomagające prędkość działania stacji, nie pomagało. Dlatego podobno ten kartridż jest teraz białym krukiem, a posiadają go tylko nieliczni, co w sumie jest zabawne, bo ja też go posiadam, ale naprawdę nie wiedziałem, że jest on aż tak rzadki. Zaraz Wam pokażę jego działanie, a następnie to, jak można dzięki sprytowi fanów Commodore zrobić już sobie jego replikę. Ale na początku pokażmy, jak działa oryginał. To jest mój kartridż Black Box, wersja 9. Jest troszkę zniszczony życiem. W takiej wersji go kupiłem. No, śrubkę sam wyciągnąłem na wierzch, no bo go niestety parę razy rozkręcałem. Kartridż umieszczam w komodorku. Czasami niestety te kartridże nie chcą wchodzić do komodorków. Rzecz normalna, nie ma się tutaj przejmować. Uruchamiamy system i za chwilę, jak Grabber nam załapie obraz, to będziemy już go widzieć. Właściwie jak upscaler załapie obraz. Tada! Klawiszem 1, zresztą jak widzicie na ekranie, przechodzimy do systemu Black Box, tego właściwego, i pierwsza rzecz, jaką Wam pokażę, to program do ustawiania głowicy, który we wszystkich poprzednich Black Boxach uruchamiało się poleceniem strzałka F, czyli Head Fit. Tutaj natomiast jest inna opcja, inna komenda, strzałka G. G może jak Gear, trudno jest mi powiedzieć, albo G raczej jak głowica, tak, to ma więcej sensu. I to jest zupełnie nowy, napisany przez pana Romulanda program, którego zasada działania jest zupełnie inna. Biorę więc sobie taką kasetkę, wyciągnąłem ją losowo z szafy, zestaw 10, nie miałem dlatego pojęcia, co to jest, wkładam ją, no i co? Uruchamiam. No i mamy na ekranie jakiś wykres, jakieś dziwne dźwięki. Tak naprawdę jest to bardzo fajny sposób ustawienia głowicy w tym programie. Tutaj musimy po włożeniu śrubokrętu do magnetofonu tak nim kręcić, żeby tymi paskami zejść z głośności z poziomu czerwonego na poziom żółty, a najlepiej zielony. I wtedy mamy informację, że jest to zapis turbo i taki zapis turbo powinien być już całkowicie poprawnie odczytany. A tak, żeby Wam przypomnieć, jak ten headfit wyglądał w starych Blackboxach i większości innych kartridży, to wyglądał on właśnie tak. Dwa paski, które musiały być obok siebie równe, ładne, a jeśli pokręcimy głowicą i ją rozstroimy, to te paski się tak troszkę rozjeżdżają na boki. Trzeba je z powrotem do siebie zbliżyć, żeby były ładne i równe. Tak to wyglądało w starych Blackboxach. Tak dla przypomnienia. Komenda do ładowania z kasety gier w trybie turbo się nie zmieniła. Jest to strzałka L albo F5 i tutaj system turbo też wygląda tak samo jak w starych Blackboxach. Przesuńmy sobie kasetę na 30 obrót
Tak zazwyczaj zaczynały się składanki, że były na około 30 obrocie pierwsze gierki. Dobra, zobaczmy, czy udało się trafić. Kurczę, udało mi się trafić idealnie w rozbiegówkę nowej gry. Tutaj ładuje się header. I co to za gierka? Enduro Race. Bardzo fajnie. I tutaj, korzystając z magii edycji, nie czekamy minuty, tylko czekamy 5 sekund i już mamy wynik. No i niestety load error. Tutaj mamy uszkodzenie taśmy, fizyczne uszkodzenie taśmy. Nic nie da się z tym zrobić. Czasami tak się i zdarzało. Załadujmy więc kolejną gierkę. Chwila ładowania. Gra załadowana. Barbarian 2. Tak samo jak w starych Blackboxach uruchamiamy grę poprzez klawisz F3. On zupełnie wyłącza cartridge. Żeby wrócić do systemu cartridge'a, żeby wrócić do Blackboxa, musimy komputer zrestartować, musimy zrestartować cartridge, ale to tak samo jest jak było w starych cartridge'ach. Wyłączenie cartridge'a jest zazwyczaj konieczne, żeby gry się poprawnie uruchamiały. To jest normalna sprawa. Teraz Wam pokażę to, z czego ten cartridge jest znany lub byłby znany, gdyby był popularny, obsługę stacji. Klawisz F7 powinien nam uruchomić listing ze stacji, ale nam się tutaj wykonała komenda strzałka z ży, czyli strzałka małpka, kopiowanie. Musimy przejść na drugi zestaw klawiszy funkcyjnych, wciskając Shift i F2 i wtedy możemy już wciskając F7 wylistować sobie rzeczy, które mamy na stacji. I teraz podobnie jak w innych wsadach, które pomagają nam w obsłudze stacji, wystarczy, że kursorem przejdziemy sobie na grę, jaką chcemy uruchomić, czy na plik, jaki chcemy uruchomić i wciśniemy F5 i gra nam się załaduje. No tutaj Blackbox chwali się 15-krotnym przyspieszeniem prędkości ładowania, no i jak widzicie rzeczywiście ta gra się załadowała błyskawicznie. Czy właściwie rozbiegówka tej gry załadowała się błyskawicznie, no bo tutaj mamy do czynienia z grą wieloplikową. Tak jak bywa w innych cartridge'ach tego typu, system turbo zazwyczaj działa tylko na pierwszy plik. Zresztą wciskając F3 wyłączamy cartridge i wyłączamy wbudowany weń system turbo. Teoretycznie moglibyśmy grę uruchomić wciskając klawisz F4. F4 wyłącza cały cartridge, ale zostawia nam te dyskietkowe turbo, ale to prawdopodobnie w większości przypadków nie zadziała. Zawsze możecie sobie to sprawdzić. Dobra, rzućmy okiem na to, co znajduje się na drugiej stronie dyskietki. Przekładamy dyskietkę F7. No i tutaj, jak widzicie, są już duże gry pojedyncze, jednoplikowe. Spróbujmy więc uruchomić moją ulubioną gierkę, Giana Sisters. Ta gra się ładuje dobrych kilka minut, jeśli nie mamy systemu turbo. A tutaj będzie to ładowanie chyba O, już kurczę, już jest. Jest to ładowanie naprawdę błyskawiczne. Co Wam mogę powiedzieć? Nie wyobrażam sobie używania Commodorka ze stacją bez systemu turbo w jakiejś tam dowolnej formie. Blackbox 9 jak najbardziej odpowiadał na tą potrzebę. Oczywiście jego problemem, jak mówiłem, było to, że on powstał już w momencie, kiedy ta potrzeba była minimalna, no bo popularność Commodorka naturalnie nam spadła. Ale był. W tym Blackboxie znajdziemy też troszkę bardziej rozbudowaną klawiaturę muzyczną, klawiaturę, która pozwala na zmianę kształtu fali dźwiękowej, na ustawienia filtrów w SID-zie, na zmianę takich opcji jak narastanie, trwanie, głośność czy wygaszanie dźwięku. Jeśli ktoś lubi sobie grać na Commodorku, to oczywiście ten instrument muzyczny mu się pewnie spodoba, choć nie jest to jakiś super mega rozbudowany program, to dla początkujących muzyków chyba fajna opcja. Chociaż mi szczerze wystarczało tylko to zwykłe strzałka YT, które też tutaj jest wbudowane. Nie będę Was tutaj jakoś mega jeszcze męczył innymi opcjami, jakie ten cartridge ma w sobie. Nie będę pokazywał jego wszystkich możliwości, o których już mówiłem. Obsługa wielu ekranów do wydruku, obsługa drukarki, obsługa polskich znaków, obsługa takiej mini grafiki, która umożliwia
na tworzenie w Basicu prostych menu i różnych tego typu spraw. Wszystkie te komendy basicowe, no jest tego tutaj sporo, ale myślę, że to nie czas, żeby Wam to pokazywać. Natomiast pokażę Wam inną ciekawą sprawę. Ten kartridż potrafi startować w różny sposób w zależności od tego, jaki klawisz trzymamy na starcie. Jeśli jest to klawisz Commodore, jak tutaj widzicie, nie mamy tego długiego ekranu powitalnego, tylko od razu nam się uruchamia Blackbox. Jeśli trzymamy strzałkę, to właśnie mamy ten długi ekran powitalny z tą powolną animacją, rąbic przedstawia i efektem dźwiękowym i dopiero teraz możemy wejść do Blackboxa. Ze spacją uruchomienie nas wrzuci do standardowego, czystego Basica Commodore, ale jest tutaj jedna ciekawa sprawa. Jeśli uruchomimy się w ten sposób szybki z Commodore, z klawiszem Commodore, teraz każdy kolejny reset automatycznie nas znowu przenosi do ekranu Blackboxa. Ba, nawet jeśli komputer wyłączę i włączę od razu, bez jakiegoś tam dłuższego czekania, to znowu wejdziemy do ekranu Blackboxa, do Basica. Tak naprawdę, żeby wrócić do tego ekranu powitalnego, musimy znowu uruchomić reset z klawiszem strzałka i wtedy znowu każdy kolejny reset powoduje przejście do tego ekranu powitalnego. Innymi słowy, Blackbox zapisuje sobie gdzieś tam w pamięci, jaki ma start wykonywać i nawet wyłączenie komputera na kilka sekund nam tej pamięci nie kasuje, co jest nawet zaskakujące. Popatrzcie. Znowu ekran z Basiciem. Patrzcie, jak muszę teraz długo mieć wyłączonego Commodorka, żeby pamięć się w nim skasowała na 100%. I dopiero teraz, kiedy uruchomię komputer, startujemy tak naprawdę z czystą pamięcią. No to jest ciekawa sprawa, co nie? Dobrze, a co jeśli nie mamy oryginału, a chcielibyśmy jednak fizycznie takowy mieć, czy też raczej jego zamiennik? W końcu repliki innych wersji Blackboxa są bardzo popularne. Na przykład można je kupić u Rafa na Allegro, w tym też dość rzadką wersję 7 Simon z Basiciem, którą pokażę Wam niebawem. 9 jednak do niedawna nie było, bo jak wspominałem, czy raczej wspominał jej twórca, była zabezpieczona. Tutaj muszę podziękować Darkowi, Salonowi Gier, który raz, że zwrócił moją uwagę na to, że ten problem został już rozwiązany, a dwa, że podarował mi wszystkie części do złożenia kartridża, które tutaj właśnie widzicie. Płytkę, pamięć, układ GAL, nawet obudowę i nadruk. Natomiast za zbudowaniem samej repliki, za odbudowaniem tego kartridża stoi Gregor, który na podstawie zrzutu pamięci kartridża, który był już w sieci dostępny, oraz zdjęcia płytki, nie posiadając samemu oryginału, za pomocą emulatora i innych narzędzi wykminił jego działanie i stworzył działający zestaw kości pamięci i wsadu do kości z logiką do GAL-a. Budowa samego Blackboxa jest teoretycznie mega prosta. Kość ROM z programem, kość GAL z logiką, jeden kondensator opóźniający jeden z sygnałów. To wszystko. Natomiast sama zasada jego działania, związana z zabezpieczeniami, resetowaniem w różnych trybach działania i innymi rzeczami, jest podobno mega skomplikowana i widziałem grube posty na różnych forach, gdzie mądrzy ludzie starają się go rozkminić. Na przykład ten jeden kondensator. Okazuje się, że dobór jego wartości, sterujący wartością opóźnienia jednego z sygnałów, to cała epopeja, która jest też związana z tym, że podobno różne wersje Commodorka posiadają od swojej strony różne timingi, wpływające później na kartridż. Czy to ma być 100 pikofaradów, 200 pikofaradów, 220 pikofaradów, może jeszcze inne wartości. Niektórzy dodawali tam nawet jeszcze dodatkowo po 1 nanofaradzie, żeby im to działało. I dlatego na tej płytce, którą ja mam, mamy miejsce na jeden zwykły kondensator lub 3 w wersji THT, jakby trzeba było kombinować i sumować mniejsze wartości. Jako że mało kto ma tego Blackboxa 9 w oryginale, to w ogóle panowała opinia, że nie działał on z komodorkami w wersji CIG i wymagał w takim wypadku zmiany kondensatora na jakiś dużo mniejszy. Ale jak widzieliście przed chwilą, mój oryginał działał na nowym komodorku i on ma kondensator 180 pikofaradów. Sprawdzałem.
Natomiast ja do repliki wybrałem kondensator o wielkości 220 pikofaradów, bo podobno dobrze to współgra ze współczesnymi układami pamięci, Galem i Commodorkiem. I zaspoileruję tutaj, zadziałało mi to od pierwszego włączenia. Także jak zabrać się za to wszystko? Należy wejść na stronę PCBWay, na projekty społecznościowe, linka podam w opisie i tam Gregor umieścił projekt płytki, który podała mu społeczność. Płytki te powstały kiedyś tam wcześniej przy okazji tworzenia obrazu tego kartridża dla emulatorów. Tam nawet chyba Raf maczał w tym palce. No, nieważne. To generalnie długa epopeja. Mamy tu płytkę, którą znowu też chyba Gregor zmodyfikował. O chyba możliwość wkładania tych tutaj 3 kondensatorów TFT. Dobra, tą płytkę należy zamówić. PCBWay przekazuje autorom projektów społecznościowych 10% ceny płytki, także dzięki temu sprezentujecie Gregorowi, no chciałbym powiedzieć, że kawę, ale te 50 centów to może mu starczy na mleczko do tej kawy. W każdym razie za to on po mailowym kontakcie wyśle Wam pliki do zaprogramowania pamięci i Gala i możecie działać. Na początek programowanie układu GAL. Tak jak mówiłem przy okazji tworzenia kartridży dla Atari, układy GAL są nadal dostępne w Chinach. Nie są tam drogie, tylko musicie troszkę poczekać, aż przyjdą do Polski. W Polsce też na Allegro od czasu do czasu można je znaleźć. Problemem jest znalezienie takiego programatora, który jeszcze obsługuje same gale. Ja na szczęście taki posiadam. Jeśli Wy nie posiadacie, to musicie niestety rozejrzeć się za jakimś kolegą albo ewentualnie poprosić osobę, od której kupujecie taki układ na Allegro, by go Wam zaprogramowała. Drugim elementem jest pamięć ROM. Ja tutaj używam podarowanej przez salon gier pamięci kasowanej promieniami UV, ale możecie użyć pamięci na przykład kasowanej elektrycznie. Z pamięciami nie będzie żadnych problemów, są one dostępne i też możecie poprosić osobę, od której kupujecie taką pamięć, o zaprogramowanie jej. Zazwyczaj się zgodzi bez problemu. Ostatnia sprawa to lutowanie. Kartridż jest po prostu prymitywnie prosty, jeśli o to chodzi. Ja tutaj używam podstawek pod te chipy, pod pamięć i pod GAL, ponieważ chcę mieć możliwość ewentualnie wyciągnięcia ich i poprawy wsadu, który jest na nich zapisany. Używanie takich podstawek powoduje, że potem nie możecie tego kartridża zamknąć w pudełku i dlatego właśnie ja go w pudełku nie mam zamkniętego. W momencie, w którym to jeszcze lutowałem, to ten kartridż był trochę rozwojowy, nie wiadomo było, czy tam nie będzie jeszcze jakichś poprawek. W tym momencie już minął miesiąc i żadnych poprawek nie ma, także Wy chyba już możecie spokojnie sobie to bezpośrednio wlutować w płytkę i zamknąć to w ładnej obudowie. No i tak naprawdę gotowe, jeszcze tylko kondensator i przycisk reset i już Wam mogę pokazywać, jak ten kartridż się sprawuje. Tak się prezentuje złożony i gotowy kartridż. Pozostało nam tylko go przetestować. Jak zwykle należy go umieścić w komputerze, uruchomić komputerek. No i tutaj niespodzianka. Okazało się, że nie do końca dobrze włożyłem kartridż. Czasami tak bywa. Kartridże muszą być dociśnięte. Mała poprawka i Blackbox nam się uruchamia. No ten start Blackboxa trochę trwa z tym ekranem powitalnym. Normalnie najlepiej sobie wciskać klawisz Commodore, żeby to trwało szybciej. To co, przetestujmy, czy wszystko działa jak powinno? To co, na początku ustawianie głowicy. Czy ustawianie głowicy funkcjonuje? Tak, ustawianie głowicy jak najbardziej funkcjonuje. Z dyskietki przejdźmy na drugi zestaw funkcji, listujemy sobie katalogi, wybieramy Giana Sisters, wciskamy F5 i czy Giana Sisters nam się załaduje błyskawicznie, tak jak poprzednio. Jest załadowana błyskawicznie, tak jak poprzednio. Giana Sisters również działa. To też tutaj nam działa. A klawiatura muzyczna też działa. Czy wszystko jest więc jak w oryginale? Wydaje mi się, że prawie wszystko, oprócz momentu resetu.
Tutaj jak widzicie, gdy restartuję ten cartridge, tą replikę, to jemu się pojawiają jakieś takie krzaki na ekranie. Czasami też przy starcie tego kartridża po resecie potrafi on uruchomić się w złym trybie, na przykład wyjść do Basica. Dlaczego tak się dzieje? Albo ten GAL w tej replice nie jest taki sam, jaki był w oryginalnej w 100%, co oczywiście może być prawdą, albo wszystko przez ten kondensator, któremu się dobiera tak naprawdę na oko jego wielkość i w różnych sprzętach to różnie działa. Ale jeśli chcemy się pobawić tym kartridżem tak po prostu, no to wydaje mi się, że spełnia on zupełnie nasze oczekiwania. No dobra, to widzieliście, jaki ten Blackbox wersja 9 jest w oryginale i jak działa jego replika. Jeśli nie chcecie się bawić w szukanie oryginału, jeśli nie chcecie budować repliki, też możecie ściągnąć z internetu obraz tego kartridża, który działa z emulatorem Vice i chyba nawet też z Ultimatem 64, ale tego nie sprawdzałem. Z tego, co jednak wiem, jest z tym emulatorem, z tą emulacją jakaś cała epopeja, jakaś chyba niewielka drama i ta emulacja chyba nie jest do końca dokładna, ale mniej więcej działa. Chociaż z drugiej strony emulowanie kartridży typu Blackbox na Ultimate czy na Vice to się chyba trochę mija z celem. Te kartridże są fajne, kiedy je podłączamy do starych, oryginalnych, prawdziwych komodorków. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, to wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do wspierania nas na YouTubie i Patronite. I jeśli ten odcinek Wam się spodobał, to powiedzcie o tym swoim znajomym, bo ja dostaję ostatnio na live'ach dziwne pytania, dlaczego to nie tworzymy już sobotnich filmików od wielu miesięcy. Oczywiście, że te sobotnie filmiki tworzymy, tylko należy je oglądać, korzystając z zakładki subskrypcje, bo YouTube, jeśli się używa zakładki strony głównej, bardzo często subskrypcji Wam tam nie pokazuje. Także pamiętajcie o tym, a ja się z Wami już żegnam. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.